Cześć, witam Cię serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Piotr Dubiela, jestem autorem bloga Tu jest Bug. Dzisiaj pokażę Ci wzorzec projektowy dekorator, który pozwala dokładać nowe zachowania obiektów bez zmiany ich klas bazowych. Zaczniemy od bardzo smacznego przykładu, a potem zobaczysz, jak ten sam pomysł można wykorzystać w Javie. Na koniec pokażę Ci, jak dzięki dekoratorom możesz ulepszyć logger w testach automatycznych, dodając kolory, timestampy, a nawet logowanie do wielu kanałów naraz. Zapraszam do oglądania. Zanim przejdziemy do kodu, zacznijmy od przykładu, na którym od razu zrozumiesz, czym jest dekorator. Wyobraź sobie, że masz zwykłą gałkę lodów, waniliową albo czekoladową. To jest nasza baza. Ale kiedy zaczynasz dokładać do niej dodatki, bitą śmietanę, truskawki, polewę czekoladową, to nie tylko zmienia się wygląd lodów. Zmienia się też ich cena, smak czy końcowy opis. I właśnie na tym polega dekorator. Każda kolejna warstwa rozszerza zachowanie obiektu, ale nie modyfikuje jego bazowej implementacji. Nie tworzymy więc klasy takiej jak na przykład waniliowe z posypką i bitą śmietaną, bo musielibyśmy przygotować osobną klasę dla każdej kombinacji dodatków, co szybko stałoby się nie do utrzymania. Zamiast tego dokładamy kolejne dekoratory, które zmieniają opis lodów i ich cenę. Zobaczmy teraz, jak taki przykład zamodelować w Javie. Dobrze, rozpoczniemy od zamodelowania tego naszego słodkiego przykładu z lodami. W tym celu tworzę tutaj nową klasę w pakiecie dekorator, klasę o nazwie IceCream. Będzie to klasa abstrakcyjna, która będzie posiadała dwie metody: getDescription oraz getCost. Czyli getDescription zwróci nam opis lodów, docelowo będzie to opis lodów wraz z ich dodatkami, oraz koszt lodów wraz z dodatkami. Następnie tworzę konkretną klasę reprezentującą lody waniliowe, która dziedziczy po klasie IceCream. Tak jak w przypadku opisu zwróci nam ona informację, że są to lody waniliowe, a koszt przyjmiemy sobie jako taką standardową gałkę za 5 zł, czyli 500 to jest koszt lodów waniliowych. Analogicznie postępuje z lodami czekoladowymi. Tak, czyli powstaje klasa Chocolate Ice Cream, która dziedziczy po Ice Cream i w tym wypadku mamy tutaj dwie metody: getDescription, która zwróci nam lody czekoladowe, tak, tutaj mieliśmy lody waniliowe, no i załóżmy, że koszt czekolady jest wyższy, czyli tutaj mamy na przykład cenę 5,50. Czyli w tym momencie mamy już naszą podstawową porcję lodów, na przykład waniliowych czy czekoladowych. Ale co jeśli chcemy właśnie dorzucić do niej jakieś dodatki, bitą śmietanę, truskawki, może jakiś sos czekoladowy? Nie chcemy tworzyć nowej klasy dla każdej możliwej kombinacji, bo byłoby ich bardzo dużo. I tu wchodzi na scenę wzorzec dekorator, a dokładniej specjalna klasa Ice Cream Decorator, którą sobie pozwolę tutaj utworzyć. Podobnie jak w klasach podstawowych, czyli Chocolate Ice Cream i Vanilla Ice Cream Decorator będzie dziedziczył po klasie Ice Cream, natomiast sam w sobie będzie klasą abstrakcyjną i dodatkowo będzie przechowywał pole Ice Cream, czyli dekorator będzie zawierał w sobie obiekt, który sam dekoruje. Tutaj wygeneruję sobie konstruktor, czyli nasz Ice Cream Decorator to jest baza, po której będą dziedziczyć wszystkie dodatki. Ona będzie przechowywać referencje do dekorowanego obiektu, czyli będzie trzymał w sobie nasze lody i pozwalał nakładać na nie kolejne warstwy. Tak jak polewa czekoladowa trafia na gałkę lodów, a na polewę możemy dorzucić jeszcze bitą śmietanę czy jakąś posypkę. Tutaj jeszcze raz chciałbym, żebyś zwrócił uwagę, że Ice Cream Decorator dziedziczy po klasie Ice Cream, więc sam może być traktowany jak lód, ale wewnątrz będzie przechowywał inny obiekt Ice Cream i dzięki temu każdy dekorator będzie mógł nakładać się na inny. Za chwilę do tego przejdziemy i zobaczysz, jak wygląda to w praktyce, ale w międzyczasie dodajmy jeszcze kolejne konkretne dekoratory. Ok, naszym pierwszym dodatkiem będzie bita śmietana, tak, czyli whipped cream. Będzie ona już dziedziczyła nie po samym Ice Cream, ale właśnie po Ice Cream Decorator. I w tym wypadku zaimplementujemy obie metody oraz dodamy konstruktor pasujący do klasy nadrzędnej. Tak, i teraz zwróć uwagę, że nasz opis tych lodów będzie wyglądał następująco. W pierwszym kroku odwołam się do tego pola Ice Cream, tutaj które dziedziczę po klasie nadrzędnej.
I na tym polu wywołam getDescription i dopiero wtedy dodam informację, o co te description rozszerzam, czyli dekoruję. Tak w tym wypadku będziemy tutaj dodawali opis, że doszła bita śmietana. I analogicznie postępuję z metodą getCost, w której najpierw odwołuję się do dekorowanego obiektu, pobieram jego obecny koszt i dorzucam 3 zł za bitą śmietanę. Postępuję analogicznie, tworząc kolejne dodatki, takie jak na przykład sos czekoladowy w cenie 2,50. Tutaj analogicznie dodajemy opis chocolate sauce. Nie może również zabraknąć truskawek na naszych lodach. Dodajemy klasę strawberries z opisem strawberries i cenie 4 zł. Kto by pogardził lodami z kawałkami czekolady, niech pierwszy rzuci kamieniem. Tutaj dodajemy dodatek chocolate chunks. Analogicznie tak jak wcześniej z kosztem 4 zł. No dobrze, teraz zobaczmy, jak to dekorowanie działa w praktyce. Czyli w tym celu tworzę sobie nową klasę Ice Cream Decorator Test w pakiecie Test Other Decorator. Następnie dodaję 2 testy. Tak, pierwszy test jest dosyć prosty. Tutaj tworzymy nowe czyste lody waniliowe. No i tutaj spodziewam się, że opis to będzie Vanilla Ice Cream, a koszt 5 zł. Tak, tu nie ma rocket science, test przechodzi. Ale zwróćmy uwagę na ten drugi test. Tutaj w pierwszej linijce deklaruję obiekt typu ice cream. Ice cream to się równa czyste lody waniliowe. Następnie wykorzystuję tą referencję ice cream i tym razem przypisuję do niej nowy obiekt whipped cream, czyli bita śmietana, gdzie do konstruktora przekazuję te lody bazowe, które utworzyłem chwilę temu. Tak, czyli w tym momencie nasza bita śmietana dekoruje lody waniliowe. Tak, czyli dostajemy lody waniliowe z bitą śmietaną. Tak więc tutaj zakładam w teście, że nasz opis to będzie Vanilla Ice Cream. Tak, tutaj przecinek, czyli tak jak to tutaj przygotowaliśmy w metodzie getDescription, tutaj jest przecinek whipped cream. Tak, przecinek whipped cream. No i koszt tych lodów to będzie 5 zł, czyli cena gałki, oraz 3 zł, czyli cena bitej śmietany. Uruchamiam ten test. Oczywiście ten test również przechodzi. No dobrze, teraz spróbujmy czegoś trudniejszego. Spróbujmy za pomocą tych klas wytworzyć sobie lody premium z wieloma dodatkami. Tak, czyli mamy test Should Decorate with Multiple Toppings i najpierw jako bazę będziemy mieli lody czekoladowe, następnie obłożymy je bitą śmietaną, na którą położymy truskawki, a na te truskawki położymy jeszcze kawałki czekolady i wszystko oblejemy sosem czekoladowym. Tak, mam nadzieję, że nie słuchasz tego filmu z pustym brzuchem. Teraz sprawdźmy w debuggerze, co dokładnie się będzie działo. Czyli tutaj postawię breakpoint, uruchomię debug. Mamy tutaj z prawej strony obiekt ice cream. Tak jak widzisz, problem przy debugowaniu w tym momencie jest taki, że ice cream nie ma własnych pól. Tak jak pamiętasz, jest to klasa abstrakcyjna, która ma tylko metody getCost i getDescription. Więc dodam tutaj sobie nowy watch. Watch służy do tego, żeby móc podglądać, jak się zachowuje dane wywołanie w kodzie w danej chwili. Tak, czyli po każdym przeskoczeniu pętli ta informacja będzie aktualizowana. Nasz pierwszy watch to będzie pobranie opisu, a drugi watch to pobranie kosztu. Tak, czyli widzimy, że w tym momencie mamy lody czekoladowe o cenie bazowej 5,50. Tak, czyli przechodzimy do kolejnej linii kodu. W tym momencie już mamy ice cream, który zawiera bitą śmietanę. Kolejne przeskoczenie mamy już bitą śmietanę z truskawkami. Tutaj jak rozwiniemy ten ice cream, to widzimy taką strukturę, że mamy obiekt typu ice cream, wewnątrz którego jest kolejny obiekt typu ice cream, wewnątrz którego jest kolejny obiekt typu ice cream, czyli ten najbardziej bazowy ice cream jest najbardziej tutaj zagnieżdżony. Tak analogicznie idę dalej. Po dodaniu tych wszystkich dodatków mamy w tym obiekcie raz, dwa, trzy, cztery obiekty schowane pod tym pierwszym, czyli mamy 5 obiektów łącznie. Tak, czyli zwróć uwagę, że tutaj po każdym nałożeniu dekoratora powstaje nowy obiekt, który zawiera referencję do poprzedniego. I to jest właśnie klucz do zrozumienia wzorca dekoratora, bo każda warstwa to osobny obiekt, który deleguje wywołania do środka i dodaje coś od siebie. I teraz jak tutaj wskoczymy do tej metody getDescription, to zobacz, na początku znajdujemy się w klasie chocolate sauce, następnie tutaj klikam na step into i wędrujemy do klasy chocolate chunks, następnie do klasy strawberries, następnie do klasy whipped cream i na końcu dopiero do klasy chocolate cream. Czyli każda z tych metod dopisuje swój fragment opisu, a efekt końcowy to opis pełnej kompozycji lodów. Tak, czyli na koniec dostajemy informację, że mamy lody czekoladowe z bitą śmietaną, truskawkami, kawałkami czekolady oraz sosem czekoladowym.
i oczywiście nasz test przechodzi. Czyli łączna kwota tych lodów to wyszło aż całe 19 zł. Na koniec zobaczmy coś naprawdę ciekawego. Czy kolejność dekoratorów wpływa na wynik? Mamy tutaj dwa zestawy lodów. W obu używamy tych samych dodatków. Bitej śmietany, truskawek i sosu czekoladowego. Ale zmieniamy ich kolejność. W pierwszej wersji zaczynamy od lodów waniliowych, potem nakładamy bitą śmietanę, truskawki i wszystko oblewamy sosem czekoladowym. W drugiej wersji też zaczynamy od lodów waniliowych, ale najpierw dajemy sos czekoladowy, potem truskawki, a na koniec wszystko oblewamy bitą śmietaną. Jak i teraz spróbujmy sobie to zdebugować. Tutaj przed asercją zobaczymy, jakimi obiektami dysponujemy. Usunę te poprzednie łocze i dodam nowe. Jak widzisz, każdy dekorator działa na tym, co zawiera, więc zmieniając kolejność, zmieniamy nie tylko wygląd, ale też kolejność działania metod getDescription i getCost. Tak jak różnica między deserem warstwowym a pomieszanym koktajlem. Składniki te same, ale efekt zupełnie inny. Jaki z tego wniosek? Wzorzec dekorator daje elastyczność, ale wymaga bycia świadomym kolejności, bo ta wpływa na jego ostateczne zachowanie. I oczywiście oba były niezgodne, więc test przeszedł. Ok, wiemy już, jak działa dekorator. Na słodkim przykładzie lodów zobaczyliśmy, że można dynamicznie dokładać funkcjonalność i zachować elastyczność. Ale jak się to ma do testów automatycznych? W poprzednim odcinku dodaliśmy do naszego frameworku prosty logger w postaci singletona. Był to centralny punkt logowania, który działał, ale był dość prosty. Logował tylko tekst, bez żadnych dodatkowych informacji. Teraz natomiast pokażę Ci, jak wzorzec dekorator pozwala w testach rozbudować logera o dodatkowe możliwości, takie jak logowanie z nazwą klasy, kolory dla poziomu logów, dodaniem timestampu, czy nawet logowanie do różnych kanałów jednocześnie, jak na przykład konsola oraz plik. I co najważniejsze, nie musimy zmieniać podstawowego kodu logera, tylko dekorujemy go dodatkowymi funkcjonalnościami. Czyli dokładnie tak jak dodawaliśmy truskawki i bitą śmietanę do porcji lodów. Zobaczmy, jak to wygląda w praktyce. Tutaj dla czytelności zmienię nazwę klasy Simple Logger na Console Logger, tak żeby podkreślić, że w tym momencie po prostu logujemy do konsoli daną informację. I dla poprawienia jeszcze czytelności tutaj w pakiecie Utils dodam paczkę o nazwie Logger. I umieszczę tutaj obie klasy Console Logger oraz interfejs Logger. Teraz analogicznie jak to miało miejsce wcześniej w przypadku Ice Cream Decorator, dodaję nową klasę w pakiecie Utils Logger o nazwie Logger Decorator. Będzie ona implementować interfejs Logger oraz posiadać pole typu Protected Logger o nazwie Decorated Logger. Oznaczę tę klasę jako abstrakcyjną, ponieważ nie chcę w tym momencie jeszcze implementować metody log. Natomiast dodam tutaj pasujący konstruktor i gotowe. W tym momencie mamy już klasę Logger Decorator gotową do tego, żeby tworzyć nowe dekoratory dla logowania. Pierwszym naszym dekoratorem będzie timestamp logger, czyli chcemy do tych naszych logów dodać informację o tym, o której godzinie dana sytuacja się wydarzyła. Czyli tworzę teraz nową klasę o nazwie timestamp logger. Timestamp logger będzie rozszerzał logger decorator. Nie chcemy, aby był klasą abstrakcyjną, czyli musimy zaimplementować metodę log i tutaj w konstruktorze przekazujemy dekorowany logger do klasy nadrzędnej. W pierwszym kroku obliczymy sobie aktualny timestamp. W tym wypadku będzie to odwołanie do klasy localDateTime. Na niej wywołamy metodę now, która nam zwróci aktualną godzinę, którą następnie sformatujemy do postaci godziny, minuty, sekundy i milisekundy. Kiedy już mam ten format daty, tak, to tutaj postępuje analogicznie jak było to chociażby w przypadku bitej śmietany, czyli w przypadku bitej śmietany odwoływaliśmy się do tego obiektu, który dostaliśmy w konstruktorze i na nim wywoływaliśmy jakąś metodę, na przykład getDescription czy getCost i do tej metody dorzucaliśmy coś od siebie. W tym wypadku tutaj odwołamy się do tego obiektu, który dostaliśmy, na nim wywołamy metodę log, ale rozszerzymy ją w ten sposób, że tutaj w nawiasie kwadratowym przekażemy referencję do tego naszego timestampu, czyli z aktualnej godziny, minut i tak dalej, a tą wiadomość, którą będziemy dekorować, przekażemy w prawo, tak? Czyli tu jest ta wiadomość, którą będziemy dekorować timestampem. Teraz zobaczmy, jak to działa. Jeżeli przejdę na przykład do klasy addressTest i wywołam metodę by default user has no address,
Tak jak widzisz, tutaj test zakończy się pomyślnie, ale to, co nas interesuje, to są logi. Tak, w tym momencie widzisz, logi same się nie zmieniły, bo wciąż korzystamy z console logera. Czyli tak wyglądają logi bez dekoratora, czyli to jest ten tekst, który będziemy dopiero dekorować. I teraz, żeby to udekorować tym timestampem, ja przechodzę do klasy logger singleton i teraz deklaruję właśnie ten dekorator, czyli new timestamp logger, wewnątrz którego odwołam się do console logera. Tak, czyli te podstawowe logi, które lecą do konsoli, od teraz będziemy dekorowali timestampem. Tak, ponawiam ten poprzedni test. I tak jak widzisz, tutaj pojawił się timestamp, czyli mamy godzinę 17, 8 minut, 53 sekundy i 365 milisekund. 400 milisekund później już tutaj jesteśmy na stronie addresses page i pół sekundy później sprawdzamy, że ten napis no addresses are available label jest wyświetlony. Podsumowując, tutaj dodanie tego znacznika czasu w logach może wydawać się dla Ciebie detalem, ale bywa bardzo przydatne. Na przykład kiedy chcemy sprawdzić, jak długo trwał dany krok testu, albo o której godzinie test się wywalił. Dzięki temu łatwiej też dopasować logi z testów do logów z aplikacji czy backendu, które mógłbyś śledzić na przykład w aplikacji Datadog, czy Grafanie, czy na innym Sumo Logic, bądź jeszcze innym narzędziu. Kolejny dekorator, który dodamy, to class name logger. Podobnie jak wcześniej, będzie on rozszerzał klasę logger decorator. Taki dekorator przydaje się zwłaszcza w większych projektach, gdzie logi mogą pochodzić z wielu klas. Dzięki temu od razu widać, który komponent testu wypisał daną informację. Czyli w tym momencie będziemy potrzebowali informacji o nazwie klasy, w której wydarzył się ten log. A następnie, tak jak wcześniej, tutaj znowu odwołamy się do obiektu decorated logger. Tak jak wcześniej, tutaj będzie to w nawiasie kwadratowym i dodamy informację o nazwie klasy. I teraz skąd wziąć taką nazwę klasy? Tutaj dorzucę dodatkową metodę prywatną, getColorClassName. Ta metoda może wyglądać groźnie, bo używa mechanizmu zwanego stacktrace, czyli stosu wywołań. Dzięki temu potrafi automatycznie wykryć, z jakiej klasy została wywołana metoda log i dodać jej nazwę do komunikatu. Nie musimy się teraz zagłębiać w każdy szczegół, ważne jest natomiast to, co zyskujemy. Nasz logger będzie inteligentnie pokazywał, skąd pochodzi log, bez ręcznego wpisywania nazwy klasy. Wracam do klasy logger singleton. Jedyne, co muszę zrobić, to przed poprzednim tworzeniem timestamp loggera utworzyć class name logger i opakować go w to, co mieliśmy przed chwilą. Uruchamiam ten sam test, co wcześniej. Tak, i tutaj widzimy informację, z jakiej klasy został wywołany dany log. Tak, czyli w tym momencie mamy timestamp oraz mamy informację o nazwie klasy, w której pojawił się log z daną informacją. Jeżeli byśmy chcieli puścić kilka testów, tutaj na przykład całą tą klasę testową address test, to możemy przejrzeć logi dla każdego z tych testów osobno, klikając tutaj w odpowiednim miejscu w IntelliJ'u. Tak, czyli tutaj mamy logi dla pierwszego testu, a tutaj mamy logi tylko dla testu drugiego. Skoro już wiemy, z jakiej klasy pochodzi każdy log, to mamy solidną podstawę do dalszej analizy testów. Ale co, jeśli chcielibyśmy jeszcze szybciej wychwytywać problemy? Przy większej liczbie logów typowe info, warn, error zaczynają się zlewać, a przecież błąd powinien rzucać się w oczy od razu. Dlatego teraz dodamy kolejny dekorator, taki, który koloruje logi w zależności od ich poziomu. Dzięki temu wystarczy rzut oka na konsolę, by zobaczyć, co wymaga uwagi, a co jest tylko informacją. W tym momencie tworzę klasę Level Based Color Logger, która dziedziczy po klasie Logger Decorator. I teraz chcielibyśmy tutaj kolorować logi w zależności od tego, jaka pojawi się informacja w logu. Czy jeżeli ta wiadomość, którą logujemy, będzie zawierała słowo kluczowe error, tak, to chcielibyśmy użyć koloru sygnalizującego błąd, czyli na przykład czerwony. Jeżeli to będzie ostrzeżenie, czyli warning, to chcemy kolor na przykład żółty. Jeżeli dostaniemy informację, że coś tam passed albo success, to chcielibyśmy tam kolor najlepiej zielony, a domyślnie będziemy korzystali z koloru typowego dla konsoli, czyli cieniu szarości. I po ustawieniu tego koloru, to co musimy zrobić, to jest kolor plus wiadomość, którą dostaliśmy i na końcu jeszcze przekazujemy reset color, który przywraca ten naturalny kolor, tak, bo inaczej byłoby tak, że pojawił się błąd i nagle wszystko staje się czerwone. Tak więc zamiast tego tutaj tylko ta linijka z błędem będzie podświetlona na czerwono. I teraz skąd weźmiemy te kolory? Tak, tutaj możemy skorzystać z tak zwanych Ansible Escape Codes, czyli są to takie specjalne sekwencje znaków, które terminal interpretuje jako instrukcję formatowania tekstu, a nie zwykłe litery. I w ten sposób tutaj mamy kolor szary, kolor czerwony,
kolor żółty dla ostrzeżenia, kolor zielony dla zielonych testów i 0M dla resetowania koloru. I teraz zobaczmy, jak to działa. Przejdziemy do klasy MyAddressPage i tutaj dodamy log, że szukamy adresu o nazwie, tutaj adres alias name. I tutaj tuż przed rzuceniem wyjątku, że nie udało się znaleźć adresu, zalogujemy błąd, tak, czyli error unable to find address with name. Tak, czyli tutaj dodajemy specjalne logi, które pozwolą nam na pokazanie, jak kolorowane są błędy w trakcie wykonywania testów. Przechodzę jeszcze do klasy logger singleton i tutaj dodaję nowy level based color logger, do którego wrzucam tą moją wesołą gromadkę logerów, które już mam teraz. Teraz, żeby zasymulować pojawienie się tego błędu, muszę dokonać zmiany w kodzie, czyli zmienię informację, że zawsze powinno się próbować usunąć adres, tak, bo tutaj ta flaga tutaj została dodana po to, żeby po dodaniu adresu usunąć go, żeby kolejny test się nie wykrzaczył, mówiąc kolokwialnie. Tak więc teraz odpalę test, który nie dodaje żadnego adresu i po tym teście tutaj ten nasz kod spróbuje usunąć adres, którego nie ma, w związku z tym pojawi się błąd, czyli zostanie wywołana metoda find matching address, ale tego adresu nie będzie, bo nie został dodany i wtedy wylądujemy tutaj w 70 linijce i pojawi się ten komunikat o błędzie. Tak więc uruchamiam ten test, który nie dodaje żadnego adresu. Ok, jak widać, test się zakończył porażką. W sensie test zakończył się pomyślnie, ale ten cleanup zakończył się porażką. No i tutaj widzimy cały log z wykonywania. Jak widzisz, na końcu na czerwono został wyświetlony błąd, że nie udało się znaleźć adresu o nazwie New York Address. I teraz, drogi widzu, pytanie do Ciebie za 10 punktów. W jakiej kolejności trzeba uszeregować nasze dekoratory tutaj, aby ten komunikat był cały czerwony, tak? Bo zwróć uwagę, tutaj końcówka jest czerwona, natomiast timestamp i nazwa klasy nie są czerwone. I zastanów się, w jakiej kolejności trzeba uszeregować te logery, aby cały ten komunikat zamienił się na czerwono. Dobrze, czas na rozwiązanie. Oryginalnie mieliśmy na początku level based color logger, czyli komunikat, który się pojawiał, był zamieniany na kolor czerwony. Następnie do tego komunikatu była dodawana nazwa klasy. I na koniec do komunikatu z nazwą klasy dodawano timestamp. Więc aby cały komunikat był na czerwono, to ten nasz level based color musi być tutaj ostatnim dekoratorem. Czyli w tym momencie mamy tak, dodajemy nazwę klasy, obok nazwy klasy dodajemy timestamp i obok timestampu z nazwą klasy dodajemy na to wszystko kolor i zamieszczamy ten log z wiadomości. Tak, czyli te wywołanie log będzie przepływać z zewnątrz do środka, czyli każdy dekorator będzie modyfikował przekazywaną wiadomość i delegował dalej. Czyli nasz className logger obliczy nazwę klasy i przekaże ją do wiadomości, tak? Czyli mamy nazwę klasy i wiadomość. Następnie timestamp logger doda znacznik czasu, tak? Czyli naszą godzinę z minutami i wiadomość, którą dostał wcześniej. Następnie ten level based logger, tak? Idziemy od lewej do prawej, sprawdzi zawartość wiadomości, czy zawiera na przykład ten error, warn, pass i na tej podstawie owija całą tą wiadomość odpowiednim kolorem, tak? Czyli czerwony, jeżeli jest error, żółty, jeżeli jest warn i zielony, jeśli jest pass. I na końcu console logger wypisze wszystko to, co zostało wcześniej przygotowane. Tak więc tyle w teorii, zobaczmy to jeszcze w praktyce. Tak, czyli w tym momencie widzisz, że cała ta wiadomość została wyświetlona na czerwono. Tutaj przywrócę test do poprzedniej postaci, w której przechodził. I tutaj jeszcze w klasie Address Addition Page dodam log, że adres został dodany successfully. I tutaj jeszcze w linii 112 dodamy sobie log, że jeżeli tekst, który został przekazać, jest pusty, to my pomijamy dodawanie tekstu dla danego elementu. Tak i w tym wypadku teraz uruchomię ten drugi test, w którym próbuję dodać adres dla użytkownika. Ok, test się zakończył. Tutaj widzimy na szaro są zwykłe logi, na żółto mamy warning i tutaj na zielono jest informacja, że new address added successfully. Tak, myślę, że to znacząco zwiększa czytelność logów. Tak jak zapewne tam przeglądasz jakieś logi na TeamCity czy innym narzędziu, to też łatwo widzisz, że istotne komunikaty są kolorowane w odpowiedni sposób. Do tej pory nasze logi trafiały tylko na konsolę. Dodawaliśmy do nich kolejne informacje,
takie jak nazwa klasy czy znacznik czasu. Ale co, jeśli chcielibyśmy zachować te logi na dłużej? Na przykład zapisać je do pliku, by móc później wrócić do nich po testach albo podzielić się z zespołem QA. Właśnie w takich przypadkach przydaje się file logger, czyli logger, który nie wypisuje nic na konsolę, ale przekierowuje wszystkie komunikaty do pliku. Bardzo ważne jest, że w tym przypadku nie chcemy już dekorować console loggera, tylko stworzyć osobną, równoległą implementację interfejsu logger, która od razu loguje do pliku i dzięki temu możemy dowolnie wybrać kanał konsola, plik albo oba naraz. O tym też zaraz wspomnę. Tak, czyli analogicznie do klasy console logger będę implementować interfejs logger wraz z metodą log. Następnie dodaję specjalne pole o nazwie filepath typu string, które będzie mi przechowywać ścieżkę do logu oraz generuje konstruktor, który będzie przyjmował tą ścieżkę do logu jako parametr. Pozostało mi już tylko zaimplementować metodę log. I tutaj chciałbym, żebyś zwrócił uwagę, że kod, który zapisuje log do pliku, również korzysta z dekoratora, ale tym razem nie naszego, a wbudowanego w Java. Zobacz, najpierw tworzymy obiekt typu FileWriter, który odpowiada za zapis do pliku, a następnie opakowujemy go w klasę PrintWriter, która dodaje wygodne metody, takie jak na przykład println, z której tutaj korzystamy w kolejnej linijce. Czyli PrintWriter dekoruje klasę FileWriter, dodaje mu nowe możliwości, ale nie zmienia jego podstawowej odpowiedzialności, czyli pisania do pliku. I to jest dokładnie ten sam pomysł, który wcześniej zastosowaliśmy w naszym loggerze. Bierzemy coś prostego i opakowujemy kolejnymi warstwami odpowiedzialności. Dlatego nawet kiedy nie myślisz o wzorcach projektowych, one i tak są wokół ciebie. Chociażby w najzwyklejszym PrintWriterze. Tak i teraz zobaczmy, jak to działa, czyli przechodzę do klasy logger singleton, tutaj zakomentuję poprzedni kod. Tak teraz definiuję nowy obiekt typu fileLogger. Jako argument podaję ścieżkę do target logs i nazwa logu. Tutaj ja korzystam z projektu Mavenowego, w związku z tym moim katalogiem wynikowym jest katalog target, stąd tutaj właśnie jest target. Następnie mamy katalog logs i teraz, aby każdy ten log był w miarę unikatowy, to tutaj przyjmę odpowiedni format dla tych logów. Tak, czyli biorę obecną godzinę. Chciałbym, żeby godzina była w formie rok, miesiąc, dzień, godziny i minuty. Tak, czyli w tym momencie mamy file logger. Ja to jeszcze tylko przypiszę, że ten logger to będzie właśnie ten file logger, który zdefiniowaliśmy w linijce 14. Tak, teraz uruchomię jeden z tych testów, które wcześniej uruchamialiśmy, czyli address test user is able to add address. Ok, jak widzisz, test się wykonał i tym razem nie mamy tutaj w konsoli żadnych logów. Natomiast jeżeli wejdę do katalogu target logs, to pojawi się tutaj nowy plik, jak widzisz, rok, miesiąc, dzień, godzina, minuty i po otworzeniu tutaj widzimy logi, które zostały przekazane. Tak jak widzisz, mamy tutaj proste logi, tak? Nie ma żadnych dat, nazwy klasy i tak dalej. Tak, bo na ten moment mamy czysty file logger, czyli on nie jest jeszcze w żaden sposób udekorowany, więc ja go sobie pozwolę udekorować tymi klasami, które wcześniej tworzyliśmy, czyli mamy tu className logger oraz timestamp logger. Nie skorzystam tutaj z level based color logger, ponieważ on nie zadziała w zwykłych logach, więc możemy go sobie odpuścić. I teraz ponowię jeszcze raz ten sam test. Tak, czyli ponownie nie mamy żadnych logów w konsoli, natomiast pojawił się nowy plik 13.13 i tutaj widzimy już logi, tak, czyli mamy informacje o klasie, mamy informacje o godzinie i tutaj też pojawiają się te warningi i ewentualne errory. Ok, do tej pory logowaliśmy informacje albo do pliku, albo do konsoli. A co, jeśli chcielibyśmy wysyłać ten sam komunikat równocześnie do kilku kanałów? Na przykład chcesz widzieć logi na konsoli w trakcie testów, ale równocześnie chcesz je zapisać do pliku, żeby potem móc je analizować. Tak, w tym celu możemy dodać kolejny rodzaj logeru. Ja nazwę go multi-channel logger, tak, czyli logowanie wiadomości wielokanałowe. Będzie on implementował interfejs logger. Będzie posiadał jedno pole, którym będą logery, do których ma raportować. Tak, pozostaje mi tutaj jeszcze wygenerować konstruktor. Tak, i teraz sprawa jest bardzo prosta. Czyli na wejściu tutaj dostajemy logery, tak? To może być console logger, file logger, jakikolwiek tam logger sobie kiedyś ktoś wymyśli. I teraz robię tutaj prostą pętlę for. Tak, i teraz w pętli for wywołam po kolei wszystkie przypisane logery. Tak, czyli mamy for logger, logger, dwukropek, loggers i na każdym z tych logerów wywołam metodę log z wiadomością, którą tutaj otrzymałem. Zwróć uwagę,
że to rozwiązanie już nie korzysta z dekoratora, a z kompozycji, czyli przechowujemy tutaj listę logerów, iterujemy po niej. Dzięki temu możemy elastycznie decydować, do ilu miejsc i w jaki sposób będą trafiały nasze komunikaty. Teraz wracam do klasy Logger Singleton. Odkomentowuję tą pierwszą linijkę. Tak nazywam ją teraz console logger, czyli mamy console logger, file logger, a logger, jaki chcielibyśmy tutaj zastosować, to będzie właśnie multi-channel logger, który na wejściu przyjmie listę console loggeru oraz file loggera. Ja tutaj teraz skorzystam z polecenia Maven Clean, żeby oczyścić sobie katalog target. Jak widzisz, nie ma tego katalogu. Jeszcze raz uruchomię ten test. Ok, test się skończył. Jak widzisz, mamy tutaj logi. Logi są wyświetlane w kolorach na konsoli i jednocześnie w katalogu target znajdziemy nowy log, który będzie przechowywał te same informacje, które pojawiły się nam w konsoli. Wiesz już, jak działa wzorzec dekorator. Pozwala dokładać funkcje warstwami, kontrolować ich kolejność i rozszerzać zachowanie kodu bez jego modyfikacji. Pokazałem Ci, jak w praktyce wykorzystać go w testach, dodając timestamp, nazwę klasy, kolory czy zapis do pliku. Dzięki temu logi stają się czytelniejsze, a cały framework bardziej elastyczny i łatwiejszy w utrzymaniu. Jak zwykle, cały kod z tego odcinka znajdziesz w opisie do tego filmu. Możesz go od razu pobrać i przetestować u siebie. Mam nadzieję, że po tym materiale łatwiej będzie Ci dostrzec wzorzec dekorator w codziennej pracy i świadomie z niego korzystać. Jeśli coś wciąż jest dla Ciebie niejasne, to pisz śmiało w komentarzach, a ja chętnie pomogę. A jeśli ten film był dla Ciebie pomocny, to zostaw łapkę w górę i poleć go dalej, aby był pomocny również dla innych. Dzięki za oglądanie i do zobaczenia.